Jesteśmy na wystawie poświęconej 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Zamku Królewskim w Warszawie. Mój wykład poświęcony będzie obrazowi Powstania Styczniowego w literaturze polskiej okresu 1863-1914. Podobnie jak w malarstwie na postrzeganiu Powstania Styczniowego zaważyły kartony Artura Grottgera, tak w literaturze najczęściej obraz tego zrywu utożsamiany jest ze scenami zawartymi w Glorii Victis Elizy Orzeszkowej. Jak Grottger nie dał zapisu, konkretnych wydarzeń i osób, ale swoją subiektywną wizję, tak i Orzeszkowa starała się przekazać wspomnienia i emocje związane z powstaniem po przeszło 40 latach. Zrobiła to na tyle sugestywnie, że sam tytuł stał się słowem skrzydlatym, określeniem, które przylgnęło już na zawsze do styczniowej irredenty. Określenie to znalazło się zresztą na jednej z pierwszych plansz na obecnej wystawie, na której zapisano: zwycięstwem okazały się wartości moralne, określane zwycięstwem zwyciężonych, Gloria Victis. Niewielu jednak z odbiorców zdaje sobie sprawę, że nośność obu tych dzieł polegała na tym, że odpowiadały one potrzebom widzenia powstania. Grottger rozpoczynał jego unieśmiertelnienie w legendzie, a Orzeszkowa niejako wieńczyła ten proces. W większości legenda Powstania Styczniowego w literaturze stworzona została przez samych jej uczestników. Dość wspomnieć nazwiska Adama Asnyka, Ignacego Sewera Maciejowskiego, Zygmunta Miłkowskiego-Jerza, ale także Mieczysława Romanowskiego, Jana Lama, Walerego Przyborowskiego, Adolfa Dykazińskiego i innych. Większość z nich to już dzisiaj zapomniani twórcy pięknego wieku. Ale do powstania odwoływali się z różnym natężeniem i ci bardziej uznani, choć czasem niejednoznacznie. Ci, których dziś z wydarzeniem tym nie łączylibyśmy bezpośrednio, jak choćby Bolesław Prus. Autor emancypantek wydaje się nam daleki od walki. Całkowicie nie pasuje do styczniowego zrywu także Henryk Sienkiewicz, zwłaszcza, że nadal nie wiadomo, czy jako młody chłopak wziął w nim udział ostatecznie, czy, jak sam opisywał, został odesłany z obozu ze względu na młodociany wiek. Dla ludzi końca XIX wieku powstanie było bliską rzeczywistością, bohaterską lub koszmarną. Jak pisał Julian Krzyżanowski, który w 1906 roku jako gimnazjalista stykał się z weteranami walk. Warto sobie uświadomić, że ostatni uczestnicy powstania 1863 roku zmarli po II wojnie światowej w 1946 roku. Pod tym względem dzisiejszy czas jest zbliżony do tamtego okresu, kiedy żegnamy odchodzących już ostatnich uczestników Powstania Warszawskiego. 9 marca 1946 roku zmarł w wieku 100 lat Feliks Bartczuk, pochowany w swoim rodzinnym Kosowie Lackim, a 3 miesiące wcześniej, w wieku 101 lat, Antoni Sus, w kilka dni po 83. rocznicy wybuchu irredenty, 26 stycznia 1946 roku. W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej pozostał on we Lwowie i dopiero po zakończeniu ewakuacji wraz z rodziną przeniósł się do Krakowa. Tam zmarł i jako ostatni został pochowany w zbiorowej mogile powstańców styczniowych na cmentarzu rakowickim, gdzie pierwsze pogrzeby rozpoczęły się już w latach 70. XIX wieku. Można byłoby powiedzieć, że działo się to tylko 77 lat temu. Teoretycznie my dziś moglibyśmy jeszcze spotkać osobę, która jako dziecko rozmawiała z powstańcami styczniowymi, bądź brała udział w którejś z tych uroczystości, która stykała się zatem z protoplastami bohaterów literackich Orzeszkowej, Dygasińskiego, Żeromskiego czy modeli Grottgera, Witkiewicza i Gierymskiego. Ci niechybnie przekazaliby legendę powstania, legendę, którą usłyszeli od swoich rodziców bądź dziadków, a która w międzywojniu zyskała już status państwowej narracji. Została ona ukształtowana między 25. a 50. rocznicą jego wybuchu w latach 1888-1913. To właśnie z tego okresu pochodzi szczytowy przykład mitologizacji zrywu, wspomniane już opowiadanie Orzeszkowej Gloria Victis, w którym pisarka zawarła bardzo nośne przesłanie, że w ostatecznym wymiarze powstanie nie zakończyło się klęską. Było przede wszystkim zwycięstwem moralnym i przebudzeniem ducha narodowego, co oznaczało w tej optyce, że było koniecznością dziejową. Jednak nie tylko Orzeszkowa pozostawiła obraz powstania i nie tylko inni twórcy pisali o nim z dystansu. Wspomnieć tytułem wstępu można, że już pierwsze teksty, które stanowiły odbicie dziejących się wypadków, powstały tuż po rozgrywaniu się ich na ulicach Warszawy, szczególnie w okresie poprzedzającym sam zryw. W jednej ze swoich powieści, Dziecię Starego Miasta, Józef Ignacy Kraszewski doskonale oddał nastrój tamtych wydarzeń, których zresztą sam był świadkiem. Opis pogrzebu generałowej Sowińskiej wplótł w narrację powieści. Cytuję.
Zmarło się tedy i tej zacnej generałowej, o której już nie byli ludzie i świat zapomnieli, bo żyła świątobliwie w kątku, cała wylana na dobre uczynki. A tak ją i Moskale nie prześladowali od czasów Paskiewicza, który był ją do klasztoru posadził. Ale gdzie zmarła, wieść gruchnęła po Warszawie. Wczoraj już wiedzieliśmy, że ją dziś chować mają i że kto poczciwy powinien pójść za pogrzebem. Dziś rano dali nam znać ci, co się tym zajmowali, aby na czas być na Królewskiej ulicy do niesienia ciała, bośmy się zmieniać mieli aż do cmentarza luterskiego, za Wolskie Rogatki. Kiedym ja wraz prawie z karawanem przyszedł na miejsce, było już jak nabite. Tysiące, ćma, cicho jak makiem stał. Choć nieboszczka nie lubiła wystawy w niczym, ale umyślnie tak urządzono, aby pogrzeb był okazały. Karawan sześciokonny, ludzie z pochodniami, parada wielka. Jak tylko wyniesiono ją z domu, nie daliśmy włożyć na wóz, ale chwycili na barki i pochód się ruszył powoli w milczeniu. Widok był arcywspaniały. Ludu, panów, powozów tłok niezmierny, jakem jeszcze na żadnym nie widział pogrzebie. Jak żyje. Wszystko urządzone i kolej do trumny wyznaczona. Na cmentarzu ledwie trumna stanęła na ziemi, a tu jak pochwycą z niej sukno, jak nie zaczną zdzierać jej na pamiątkę, szarpać, jeden drugiemu wychwytywać, dzielić się niby relikwią. Nawet ogon od sukni szarej, jedwabnej, który z trumny wystawał, rozerwano na kawałki drobne. A cóżeś ty, nic nie przyniósł? Spytała matka. Jakżeż, rzekł Franek, dobywając z kieszeni szmat sukna. Fragmenty tej tkaniny udało się zdobyć także organizatorom ekspozycji i można ją zobaczyć w pierwszej sali. To doskonały przykład ówczesnej aktualności literatury, a dziś jej styku z tamtą rzeczywistością. Także późniejsze, o wiele tragiczniejsze wydarzenia z 27 lutego 1861 roku, kiedy padło pierwszych 5 poległych, którzy od razu uznani zostali za męczenników narodowych, opisane zostały we wspomnianej powieści. Cytuję. Krzyk jakiś wyzywający dał się słyszeć z obu stron i nim uwierzono w to, że mogli strzelić do bezbronnych, sprofanowawszy krzyż, już suchy strzał rozległ się po całej linii. Siny obłok dymu rozdzieliły napastników od ofiar. Wojsko i rząd, co nakazał tę barbarzyńską egzekucję, byli pewni, że jeden strzał rozproszy te kupy i powściągnie. Stało się całkiem przeciwnie. Cud w dziejach prawie niesłychany. Silni po wystrzale uczuli się słabymi, a lud męczeńsko powitał okrzykiem triumfu. Wspomniana powieść Kraszewskiego, należąca do jego współczesnych utworów, podobnie jak sam autor, rzadko już jest dziś przypominana. Równie mało rozpoznana jest powstająca na gorąco poezja, której tym bardziej ze zrywem tym nie wiążemy. Na ekspozycji znalazł się bardzo ciekawy, anonimowy wiersz, który był paszkwilem na margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Cytuję. Kto się w opiekę podda margrabiegu, a całym sercem szczerze ufa jemu, śmiele rzec może mam w obrońcę cara, nie przyjdzie na mnie żadna polska mara. Wiersz, który w rzeczywistości był przecież trawestacją znanej pieśni religijnej. Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa jemu, śmiele rzec może, mam w obrońce Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Owa doraźność dotyczyła także poezji, która tworzona była przy okazji kolejnych rocznic, włącznie z ostatnią w okresie niewoli, 50. Wśród wielu powstałych w tym nurcie utworów na ekspozycji znalazł się wydany jako druk ulotny wiersz uczestnika powstania, malarza Ludomira Benedyktowicza, Na odlocie. Pół wieku przepłynęło falą ponad światem od chwili, gdy za Polskę wszczął się bój ostatni. Z nad mogił przesiąkniętych naszej krwi szkarłatem wyciąga do nas ręce rycerski duch bratni. I pyta głosem grobów, co się z wami dzieje, z wami, którzyście głowę wynieśli z pożogi, coście z nami szli naprzód przez śnieżne zawieje, zardzewiały miecz ojców dobywszy na wrogi. O duchu, powiedz dalej tym naszym mogiłom, że naród mimo srogi ucisk i niewolę, wielki w pojęciach swoich uczyniwszy wyłom, liczy na własne siły dziś na tym padole. Błogosławim tym, którzy wiedzą lub talentem w diadem promiennej chwały stroją skroń matczyną i tym, co hasłem walki w karności pojętym na nowy bój za Polskę sztandary rozwiną. Na wystawie znalazł się także obraz tego zapomnianego malarza, który stworzył on dekadę po upadku zrywu nad mogiłą powstańca 1863, który może być doskonałą klamrą wobec cytowanego wiersza. Zresztą szerzej samą poezję scharakteryzuje za chwilę. Jak wskazują badacze, większość utworów napisanych w epoce powstania i tematycznie związanych z nim miała charakter publicystyczno-reportażowy, co wiązało się z rozwojem największego wówczas medium, to znaczy prasy, w tym prasy literackiej. Te najwcześniejsze obrazy były głęboko osadzone w późno-romantycznych schematach i szczególnie w Galicji pojawiło się ich wiele o epigońskim charakterze. W Królestwie w okresie tuż po upadku, co zrozumiałe, było ich znacznie mniej i jeśli się pojawiały, nie wyrażały tych treści wprost. Kluczem do wielu
także prozatorskich, jest tak zwana mowa ezopowa, która była swoistym kodem ponad nieodczytującym tych aluzji rosyjskim cenzorem. Orzeszkowa w jednym ze swoich listów z 1887 roku pisała, cytuję: jest to, można powiedzieć, styl więzienny. Na to słowo tyle uderzeń, a na tamto tyle. Taki znak na to pojęcie, a na tamto inny. I rozumiemy się, autor z czytelnikiem, wybornie. Takie chwyty są później i w Lalce, i w Nadniemnem, i w innych tekstach. Najbardziej znane dzieła, które odnosiły się do 1863 roku, stworzone zostały jednak w innym nurcie. Napisane zostały wiele lat po upadku i były próbą konfrontacji rzeczywistości popowstaniowej z jego dziedzictwem ideowym. I tu usytuować można najbardziej znane dzieła Orzeszkowej, Prusa, Żeromskiego, Struga i Gomulickiego. Jak pisał Stanisław Frybes, w utworach tych, cytuję, późnego potomka Konradów i Kordianów zastąpili Wokulscy i Korczyńscy. Nowy bohater, na co wskazywał badacz, miał walkę nie przed sobą, ale za sobą. I to ta walka ukształtowała nie tylko jego losy, ale jej sylwetkę psychiczną oraz postawy społeczne. Wrócę na chwilę do obrazu powstania i powstańców poezji. Szczególnie wiele utworów stworzonych zostało w trakcie walk. Warto pamiętać, na co zwracają uwagę badacze tamtej epoki, na mobilizację ideologiczną twórców emigracyjnych, którzy nadsyłali do kraju swoje utwory. Warto także zdać sobie sprawę, że między powstaniami 30 roku i 63 upłynęło mniej czasu niż między chwilą obecną a przełomem 1989 roku. To nam ustawia perspektywę, a ten romantyczny paradygmat był dla współczesnych niedaleki. Dość wspomnieć, że Mickiewicz umarł zaledwie 8 lat przed Branką, a Krasiński 4, że żył i tworzył wówczas Cyprian Norwid, który zmarł 20 lat po upadku powstania. Zatem poezja odgrywała analogiczną rolę co dziesięciolecia wcześniej, szczególnie w formie pieśni, dzięki czemu była rozpowszechniana nie tylko w obiegu drukowanym. Ustny nakaz miłowania ojczyzny i umierania za nią we wszystkich warstwach upowszechniany był na przykład w recytacjach bądź przy akompaniamencie muzyki i stanowił model oraz wzorzec wychowania. Poezja pełniła w większości rolę agitacyjną i służebną, stąd operowała rozpoznawalnymi aluzjami i symbolami. Prócz Norwida wśród twórców liryki warto wymienić jeszcze nazwiska Teofila Renartowicza, Bogdana Zalewskiego czy leciwego Seweryna Goszczyńskiego, którzy tworzyli wiersze specjalnie o powstaniu i dla powstania od momentu jego wybuchu w Warszawie. W samym królestwie zadania tego podjęli się np. Felicjan Faleński czy Deotyma. Prócz obiegu ustnego znaczna część tych utworów krążyła też jako druki ulotne bądź efemerydy gazetowe. Powszechnym było poczucie, że poezja ta miała odgrywać rolę nie tylko jako pobudka dla walczącego narodu, ale broń sama w sobie, co zauważała na przykład Janina Kulczycka-Saloni w jednym ze swoich artykułów. Niejednokrotnie utwory te prezentowały także poglądy społeczne, jak u Mieczysława Romanowskiego. Analogicznie do roku 1831, kiedy śpiewano w warszawiance Dziś twój triumf albo zgon, Romanowski w hymnie polskim notował: a wączas jak piorun, co kruszy i pali, w bój lecim zwyciężać z nadzieją ze stali, lub gińmy szlachetnie, jak ojce konali, polski synowie. Natomiast służebność poezji znalazła wyraz w jednej z najpopularniejszych piosenek Żuławów, która śpiewana była i później, podczas I wojny oraz w okresie międzywojennym. A kto chce rozkoszy użyć, niech idzie w wojence służyć. Dalej naprzód, cary z drogi, w piekło zbiry z drogi wrogi. Śpij, kolego, a w tym grobie niech się Polska przyśni tobie. Jednak najbardziej znanymi pieśniami powstania były wykonywane już w okresie go poprzedzającym dwa utwory, które po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku brane były pod uwagę przy wyborze hymnu narodowego. Były nimi chorał Kornela Ujejskiego, napisany pod wpływem wydarzeń rzezi galicyjskiej w roku 1846 oraz pochodzący z lat 20. XIX wieku i przerobiony wówczas na hymn Boże coś Polskę. Pierwotnie napisany on został na cześć cara Aleksandra I, o czym niewielu śpiewających go do dziś pamięta. Pieśń ta krążyła w niezliczonej ilości wariantów, a zmodyfikowany ostatni wers Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie, pełnił te same funkcje raz jeszcze w okresie manifestacji solidarnościowych lat 80. XX wieku. Wracając do tematu. Omawianą poezję cechuje nastrój martyrologii. Wizja Polski Chrystusa dźwigającego krzyż męczeństwa, jak u Mickiewicza obecna była figura Polski Chrystusa narodów. Wyrażała ideę, że śmierć za ojczyznę miała być jedyną formą manifestacji uczuć patriotycznych, co na przykład wyrażał Faleński. To w tych utworach pojawiły się także pierwsze symbole, które potem przeniesione zostały do prozy.
na przykład Krzyż Szubienica. Osobnym nurtem liryki powstańczej było opiewanie poległych bohaterów i żywych męczenników zsyłanych na Syberię. Badacze, podsumowując tę problematykę, zwracają uwagę, że generalnie poezja powstania to, cytuję, poezja małego lotu, ale ogromnego społecznego zasięgu. Kulczycka-Saloni. Wyrażała protest narodu, którego godność została sponiewierana przez najeźdźcę. Utwory te charakteryzowały się silnym pierwiastkiem religijnym, dzięki czemu stawały się pobudką do czynu i kreacją postaw. Walki ofiary, błogosławieństwa idących na śmierć i unieśmiertelnienia zesłańców. Poezja ta ukazywała ideał narodowego wyzwolenia i konieczności społecznych reform, zrównania stanów, wyznań. Stawała się wreszcie zapisem romantycznych inspiracji, ale i przewartościowań tradycji wielkiej poezji romantycznej. Jako podsumowanie tego wątku niech służy utwór Pieśń powstańców przy zimowym ognisku Konstantego Gaszyńskiego, który brzmi: wśród chłodu i głodu w obronie narodu my zawsze do boju gotowi. Choć dłoń nam skostniała, lecz serce w nas pała i grozim rozpaczą wrogowi. Kraj z nami, Bóg z nami, nad ofiar grobami ojczyzna i wolność odżyją. Więc naprzód do bitwy ze słowem modlitwy, z okrzykiem Jezusie Maryjo. Rozpoczynając przegląd utworów prozatorskich, w których znalazły się motywy powstańcze, zgodnie z powszechnym wyobrażeniem, rzecz jasna, zacząć należy od utworów Elizy Orzeszkowej i raz jeszcze podkreślić, że najsłynniejszy jej tekst na ten temat napisany został z dystansu, z okazji kolejnej rocznicy powstania, a także jako głos w polemice o jego dziedzictwie. Niewątpliwie tak na wspomniany na początku zbiór Gloria Victis, jak i na wcześniejsze dzieła wpływ miały przeżycia osobiste tej 22-letniej wówczas szlachcianki. Udział męża Piotra Orzeszki, zaangażowanie w konspirację, w tym przewożenie Romualda Traguta do punktów kontaktowych, czy pomoc w aprowizacji walczących i opieka nad rannymi. Wspomnienia te zawarła później na kartach wielu swoich dzieł. To doświadczenia powstańcze, jak sama przyznawała, zaważyły, że zaczęła pisać, a pisanie traktowała jak misję, aby, cytuję, scalać to, co zostało rozbite, dawać nadzieję i pocieszenie. W innym miejscu notowała: widziałam dwory ludne i gwarne, wymiecione z ludzi jak w średniowieczne mory, wielkie mogiły wznoszące się wśród lasów, kryjące tych, z którymi niedawno tańczyłam, nawiedzane tylko przez leśnych ptaków. Kluczowa, jak się wydaje, jest najsłynniejsza jej powieść Nad Niemnem, która zaczęła ukazywać się w odcinkach na łamach Tygodnika Ilustrowanego w 1887 roku, to znaczy w 25-lecie powstania. Wersja książkowa trafiła do czytelników już rok później, co świadczyło o jej popularności i poczytności, jaką od razu osiągnęła. Powstanie nie jest, bo nie może być w niej opisane wprost. Pojawia się pośrednio, na przykład w losach Marty Korczyńskiej, Benedykta Korczyńskiego oraz Anselma Bohaterowicza. Materializuje zaś w symbolu, mogile powstańczej. Powieść nie tyle jest rozliczeniem 1963 roku z perspektywy jej uczestników, z których wielu wygłasza kwestie tożsame z poglądami autorki, ale jest głosem dyskusji o jego skutkach. U Orzeszkowej, jak w późniejszych filmach, mamy sceny wmontowane z przeszłości, przed powstania i z czasu jego trwania, kiedy o przyszłych drogach wyzwolenia narodowego i społecznego, jak pisała, mieszkańcy Zaścianka Bohaterowicze często rozmawiali w Korczynie. I to na fali tego rozbudzonego demokratyzmu, bratania się i ogólnego patriotycznego uniesienia wyrosła młodzieńcza miłość Anselma do Marty. Miłość, która ostatecznie stała się ofiarą powstania, bowiem klęska samego zrywu była także kresem ich związku. Powrót do dawnych uprzedzeń na zawsze już rozgrodził dawnych kochanków. Tyle, że od razu należy dać przypis do całej kreacji Orzeszkowej w tej powieści. Autorka stosuje bowiem trik, którego nie jesteśmy świadomi w pierwszej chwili. Otóż w relacji Korczyńskich i Bohaterowiczów nie mamy do czynienia z napięciem między dworem a wsią. Dlatego, że obie te grupy wywodzą się z jednej warstwy społecznej, a dzieli je tylko status majątkowy, a nie pochodzenie. To nie dwór i wieś, ale dwór i zaścianek co zasadniczo zmienia wymowę ideową utworu. Powód, dla którego Orzeszkowa zastosowała ten wybieg, wydaje się oczywisty. Nie mogła postąpić inaczej przy bierności chłopstwa, a nawet jego zaangażowaniu w walkę z powstańcami. Tym niemniej powieściowy Korczyn w trakcie powstania stał się ośrodkiem konspiracji, a jego właściciel Andrzej poszedł do oddziału osobiście wraz z bratem Anselma i zginął podczas jednej z potyczek. Pozostał po nim syn, który przez błędy, jakie w jego wychowaniu popełniła matka, nie stał się dziedzicem pamięci i kontynuatorem dzieła swego ojca, ale de facto jego zdrajcą.
Gruntownie wykształcony, również na zagranicznych uniwersytetach oraz utwierdzany w swojej wyjątkowości, miał wiedzę i potencjał, aby kontynuować projekty Andrzeja w rodzinnym gnieździe. Faktycznie czynniki te zadziałały odwrotnie. Zblazowany i znudzony mitem powstańczym, w którym wzrastał, zainteresowany był tylko zaspokajaniem swoich przyjemności. To nieoczywista kreacja i interesujący głos w ogólnonarodowej debacie o dziedzictwie powstania. Uczestnikiem i świadkiem walk był również Benedykt Korczyński, który musiał zmagać się z konsekwencjami decyzji swojego brata. Heroizm Benedykta to nie bohaterstwo walki i śmierć za ojczyznę, ale trwania i poświęcenia w zachowaniu rodowego Korczyna, obrony ziemi. W kreacji tej postaci Orzeszkowa odpowiadała na zarzuty, jakie pod adresem osób pokroju tego bohatera wysuwało wielu ze współczesnych. Zarzuty braku patriotyzmu. Pisała, cytuję: kto chciał spełniać obowiązek narodowy i utrzymać ziemię, napotykał na takie trudności, które nie pozwalały mu na szerszą działalność, zainteresowanie sprawami ogólniejszymi. Misją Benedykta było utrzymanie dworu, nieledwie jak podczas permanentnego jego oblężenia, nawet za cenę utraty wcześniejszych marzeń i demokratycznych poglądów. W tej nowej walce dawni sprzymierzeńcy stawali się takim samym zagrożeniem przez swoje roszczenia, jak przyrodzeni wrogowie, rosyjscy najeźdźcy. W powieści Orzeszkowa jako jedna z pierwszych, co wykazują badacze epoki, starała się udowodnić, że to hasła demokratyczne, do których pod wpływem syna Witolda Wraca i Benedykt, stały się nieprzemijającą wartością powstania. Powstania, które w tej perspektywie było nie tylko zrywem militarnym, ale także początkiem przemian społecznych. Sam zryw, jak wspomniałem, pojawia się w scenach opowieściach bohaterów, w których kluczową rolę odgrywa mogiła w lesie. Mogiła, w której wspólnie śpią przedstawiciele wszystkich grup społecznych, dworu, zaścianka, ale i wsi. Jednak funkcja mogiły wydaje się jeszcze bardziej złożona. Staje się ona nie tylko świadectwem wydarzeń z przeszłości, ale także miejscem pojednania, nadzieją na przyszłość. To tam Justyna ze dworu, powinowata Korczyńskich, postanowiła, że będzie żoną Jana Bohaterowicza z Zaścianka, syna Anselma. Tam narodziła się ich miłość. To mogiła połączyła zatem postawy, zatarła różnice i zlikwidowała konflikty. Utworem wieńczącym tematykę powstańczą u Orzeszkowej jest wielokrotnie wspominany już cykl opowiadań Gloria Victis. Daje on już inny, z perspektywy lat, obraz wydarzeń, na którym zaważyły wypadki 1905-1907 roku. Ten dystans czasowy między Nadniemnem a Gloria Victis, który wynosił 19 lat, sprawił, że przesunęła ona akcenty z demokratycznej spuścizny powstania na rozbudzenie świadomości narodowej. To w jednym z utworów pojawia się scena sądu nad chłopem białoruskim, skazanym na śmierć za zdradę, który zostaje ostatecznie ułaskawiony przez Trauguta. To w opowiadaniu Oni zawarła bezpośrednio swoje wspomnienia z kontaktów ze straconym na stokach Cytadeli dyktatorem powstania. To tam kreuje obraz domu rodzinnego, dworu, który jest polskim ośrodkiem oporu. Akcja staje się pretekstem do gloryfikacji, a nawet sakralizacji powstańców i samego Trauguta. Dowodem tego jest na przykład używanie języka biblijnego oraz opis twarzy dyktatora stylizowany na przedstawienie wizerunku świętego. Ponadto sama kompozycja utworu także jest znacząca. Moment wyboru dowódcy daje pretekst do prezentacji jego cech, jako wodza idealnego, niemal zbawcy, który przyczyni się do zwycięstwa. To oczekiwanie przyjścia męża opatrznościowego zostaje zwieńczone pojawieniem się samego Trauguta, który jako jedyny ma świadomość tragizmu sytuacji. Orzeszkowa wykorzystuje swoich bohaterów w tym opowiadaniu, aby wyrażali jej własne opinie. Są oni przedstawicielami obozu białych i ich sposobu widzenia realiów społecznych. Stąd udział w zrywie wyjaśniają imperatywem patriotycznym i moralnym. Jeśli powstanie już się rozpoczęło, należało do niego przystąpić. Sam Traugut wyjaśnia zaś przyczyny wybuchu insurekcji. Cytuję: nie wolno nam było ani czynić, ani głośno mówić, ani ludu naszego z jarzma niewoli i ciemnoty wyzwalać, ani życia swojego przerabiać, polepszyć, tylko jedz, pij, śpij i gnij. To wolno, jeżeli sarkniesz głośno lub palcem ruszysz na Sybir. Koniec cytatu. Powstanie było zatem koniecznością, a winnym jego rozpętania byli Moskale, którzy stawali między panem a ich chłopem. Tak pisać mogła Orzeszkowa po 1907 roku, ale w żadnym wypadku nie pozwolono by jej tak napisać w 1887 roku. Równie patetycznie przedstawieni zostali młodzi powstańcy, którzy stają się herosami, wyróżniającymi się siłą ducha i entuzjazmem bojowym.
Ich dopełnieniem są kobiety, które nie ustępują mężczyznom w odwadze, umiejętności milczenia i zaangażowaniem. Ich zadaniem jest aprowizacja powstania, a w swojej idealizacji autorka posuwa się jeszcze dalej, na przykład charakteryzując całe środowisko ziemian, które miało być karne i posłuszne oraz bez reszty oddane pracy dla ojczyzny. Cytuję: jak pierwsi chrześcijanie w Chrystusie kochałyśmy się w Polsce, pisała. W opisie bitwy kończącej to opowiadanie wykorzystuje optykę grotgerowską. Samej walki nie widzimy, ale słyszymy ją z oddali, natomiast przed oczami pojawiają się jej skutki. Śmierć powstańca, który upada na ręce matki. W jeszcze większym stopniu elementy sakralizacji widoczne są w opowiadaniu Oficer, który przypomina żywot świętego. Mamy w nim zapis barbarzyństwa Moskali, rewizji i rabunku dworu, męczeństwa jego mieszkańców. Cytuję: gospodarz stał nieruchomy z bezbronnymi ramionami skrzyżowanymi na wątłej piersi, ze wzrokiem wbitym w siebie. To jakby fragment zaczerpnięty z żywotu świętych pańskich. A jednocześnie w Oficerze znalazł się zapis heroizmu kobiety Polki, zdecydowanej na wszystko. De facto to ona podejmuje walkę w sytuacji beznadziejnej. Odwołuje się do ludzkich odruchów kapitana Rosjanina, który dowodził oddziałem. W toku dalszej narracji autorka inaczej niż w Nadniemnem pokazuje siłę patriotycznego determinizmu. Pod wpływem wewnętrznego przymusu do powstania przystępują podrostki, które udowadniają tym samym swoją dojrzałość moralną. Ponoszą oni śmierć w walce, ale częściej, jak Oleś Awicz, cierpią jako więźniowie, a potem zesłańcy syberyjscy. Ta siła i poświęcenie powstańców jest w stanie dokonać przemiany Moskala. Pozwala mu odrusaczyć się i odkryć prawdziwe korzenie, a tym samym niejako nawrócić, jak pierwsi chrześcijanie. Trzecim opowiadaniem, na które chciałbym zwrócić uwagę w tym cyklu, jest Hekuba. Już samo nawiązanie do mitologicznej jej bohaterki ustawia optykę utworu. Główna bohaterka staje się symbolem matki Polki, strażniczką domowego ogniska. W rozmowie z rosyjskim wojskowym odpowiada mu na zarzut Polskiego w domyśle buntowniczego wychowania, jakie dała swoim dzieciom. Cytuję: atmosfera, a jakaż w moim domu atmosfera być mogła? Wiadomo, że polska. Czy chińska miała być, czy angielska? Także pretensja. Polką jestem i dzieci moje w atmosferze polskiej hodowały się. Ale do walki występować to tym robakom małym nie pora jeszcze była. Warto zauważyć, że nie mówi ona, że nie powinny, ale że za młodzi na nią byli, a przystąpić do niej powinni w swoim czasie. Hekuba, samotnie wychowująca swoje dzieci, jest ideałem kobiety, w której łączą się pierwiastki romantyczne i pozytywistyczne. Żyje dla dzieci, a w swojej miłości do nich jest gotowa na największe poświęcenia i wyrzeczenia, na przykład zapewniając najstarszemu synowi edukację uniwersytecką. To on w przyszłości miał zagwarantować utrzymanie rodzinie, ale kiedy porzuca studia i zaczyna konspirować, matka akceptuje to bez słowa. Mówi tylko: jak mus to mus, i błogosławi jego akces do zrywu. W Bogu nadzieja. Hekuba to czarno-biała diorama, patetyczna i hieratyczna w swojej wymowie. Konspiracją zaczynają zajmować się coraz młodsze dzieci, co nie tylko nie powoduje ostrej reakcji matki, ale potwierdza jej model patriotycznego wychowania. Kontrastuje to z kreacją jedynej córki Hekuby, a siostry braci powstańców. Inka od początku była inna, a wychowująca się z bogatszą rówieśnicą zatraciła przyrodzone cechy polskiej kobiety. Cytuję: od atmosfery cierpienia czyniło się jej mdło, nudno, słabo i zaraz po głowie chodzić zaczynały myśli, że wszystko to jakieś niepotrzebne, nieładne, nieznośne i że ona jest wcale do innego stworzona. Doprowadziło to do tragedii. W momencie bowiem poświęcenia braci ona sama wybiera miłość do rosyjskiego oficera, gruzińskiego księcia, z którym ucieka. Reakcja matki Polki może być tylko jedna. Przeklina córkę i wyrzeka się jej, tracąc dobrowolnie kolejne ze swoich dzieci. Cytuję: w ciemnych, głębokich oczodołach pod zakrwawioną od łez powieką gorzało płomię gniewu i morze pogardy rozlewało się po ustach, gdy wychodzić z nich począł dyszący, syczący szept. A niedoczekanie Twoje, abyś Ty dziećmi opiekować się miała. Ty. Wreszcie, nie przeciągając tego wątku, tytułowe opowiadanie całego zbioru Gloria Victis jest przesycone duchem grotgerowskiej puszczy, pierwszego z kartonów Lituanii. Czy Orzeszkowa go znała? Niewątpliwie, bowiem wówczas miał on już status świętych obrazów dla Polaków, a powielane one były, tak jak inne części cyklu, w niezliczonej ilości egzemplarzy, zdobiąc salony i dworki na wsiach i po miastach.
To w utworze tym przyroda staje się współodczuwającym świadkiem tragedii powstania. Nawet jeśli zabraknie tutejszych, pamięć o nim pozostanie na wieki, bowiem na jej straży stać będzie natura jako najtrwalsza siła. W zakończeniu tego opowiadania Orzeszkowa pisała: wiatr prędki już nie płakał, kryształowe ciało jego wstawać poczęło nad wzgórzem mogilnym i coraz wyższe, silniejsze, potężniejsze rosło. I zerwał się z mogiły, wzleciał nad las, szlakiem powietrznym dotarł ciemnego nieba i do gwiazd mrugających, do srebrzystych dróg mlecznych zawołał: Gloria Victis. Jako podsumowanie tego wątku warto przytoczyć fragment listu Orzeszkowej 1907 roku, w którym wprost przyznawała, cytuję: to wszystko uczynił ze mną i we mnie rok 1863. Gdyby nie jego młot i dłuto, losy moje byłyby najpewniej inne i prawdopodobnie nie byłabym autorką. Drugim najsłynniejszym twórcą epoki, jak również uczestnikiem powstania, był Bolesław Prus. Jako kielecki gimnazjalista poszedł do lasu, ale ranny dostał się do niewoli i był więziony w Zamku Lubelskim, skąd ostatecznie po roku zwolniony wrócił do szkolnej ławy. Ale wówczas był już innym człowiekiem, któremu trudno było nawiązać kontakt z młodszymi kolegami. Sam Prus rzadko i niechętnie, w przeciwieństwie do Orzeszkowej, wracał później do tego epizodu. Stąd też echa wydarzeń styczniowej Irredenty nie należą do zbyt częstych w jego twórczości beletrystycznej. Natomiast często można je odnaleźć w jego publicystyce. W jednej z największych powieści współczesnych autorstwa Prusa, to znaczy Lalce, znaleźć można aluzję do epizodu powstańczego głównego bohatera Stanisława Wokulskiego. Zwrócił na to uwagę już Piotr Chmielowski, krytyk i historyk literatury, rzecz jasna w aluzyjny sposób ze względu na cenzurę. Jak wskazują badacze epoki, ta aluzyjność mogła brać się również z tego, że w ówczesnym społeczeństwie panowała wstrzemięźliwość wobec powstania i powracających z Syberii zesłańców. Powieść ukazała się bowiem jak nadniemnym w 25-lecie upadku zrywu. Powstańcem był zatem młody Wokulski, prawdopodobnie należący do czerwonych radykałów, za co zapłacił dwuletnią zsyłką do Irkucka, a symbolem tego etapu jego życia stały się czerwone, odmrożone ręce. Jak konkluduje Janina Kulczycka-Saloni, Lalka nie była powieścią o straconym pokoleniu w ogóle, ale o pewnych jej reprezentantach. Idąc do powstania, Wokulski zrezygnował z własnej kariery naukowej dla dobra kraju, ale splot tragicznych wydarzeń dał mu szansę zrobienia kariery biznesowej w Rosji. Rzecz jasna, losy najsłynniejszego mieszkańca krakowskiego przedmieścia drugiej połowy XIX wieku, tak na Syberii, jak i po powrocie, są niepełne, ale inne być nie mogą właśnie ze względu na cenzurę. Lalka to m.in. powieść o losach byłych konspiratorów i ideologów powstańczych. Tragedia Wokulskiego to konflikt wybitnej jednostki ze społeczeństwem, jak dowodzą badacze literatury tego okresu. Natomiast sam bohater realistycznie oceniał powstanie jako romantyczny zryw nie mający szans powodzenia. Stąd, jeśli chciał dalej działać dla kraju, w popowstaniowych warunkach musiał radykalnie zmienić metodę tych działań. Z konspiratora stać się kupcem. Jak wspomniałem, o wiele częściej do powstania Prus nawiązywał w swojej publicystyce, w tym szczególnie w głośnych kronikach tygodniowych około 1905 roku, czyli w okresie kolejnego zrywu. Zauważał wówczas gorzko, cytuję: nasze pokolenie już widać skazane jest na to, żeby wypić wszystkie gorycze epoki, a dla następców zostawić same miody. Zwracając się zaś bezpośrednio do młodych i porównując ich z własną generacją, pisał: a ta chyba między wami różnica istnieje, że wasze pokolenie dzięki tysiącom pomyślnych okoliczności doczekało się lepszych czasów, gdy ich pokolenie wskutek tysiąca nieprzychylnych okoliczności przeżyło najokropniejsze czasy, jakie widziała nowożytna historia, a przeżyło bez duchowego bankructwa. Najmniej liczne są odwołania do powstania w twórczości Henryka Sienkiewicza, którego, jak wspomniałem na początku, ten okres biografii jest najbardziej zagadkowy i odtwarzany na podstawie poszlak. Ale napisane przez niego opowiadanie zaliczyć można do jednego z najwcześniejszych i to krytycznych podsumowań skutków zrywu. Opublikowane bowiem w 1876 roku Szkice węglem powołują do życia pisarza Zołzikiewicza, nazwisko mówiące, który był jednym z insurgentów. Utwór, mimo że ukazał się bardzo okrojony przez cenzurę, zachował swoje główne przesłanie. Notabene zachował się także autograf tego dzieła, na podstawie którego możemy odtworzyć pierwotny jego kształt, a w nim widoczny jest jeszcze większe zaangażowanie Zołzikiewicza. W wersji ostatecznej o losach tego bohatera dowiadujemy się za pośrednictwem aluzji i mowy ezopowej, z której wyłania się ostateczny portret prowincjonalnego inteligenta i weterana jako konfidenta i tchórza, który uciekł z pola bitwy. Rosyjska nachajka przeistoczyła go na trwałe w lojalnego poddanego cara. A dzięki wiedzy,
kto z dworów i wsi brał udział w partii, zbudował swoją pozycję, nie cofając się przed szantażem i denuncjacją. W porównaniu z innymi bohaterami powstańczymi była to bezprecedensowa kreacja. Nie wszyscy powstańcy okazywali się postaciami pozytywnymi i świetlanymi. W innych utworach sienkiewiczowskich motyw powstania pojawia się kontekstowo, jak na przykład w znanej powszechnie powieści W pustyni i w puszczy z 1911 roku. Dowiadujemy się bowiem z niej, że powstańcem był ojciec Stasia Tarkowskiego i to po nim chłopiec ten odziedziczył cechy, którymi wykazywał się później wobec Nel i Kalego. Natomiast zupełnie osobnym utworem w twórczości polskiego noblisty, ale wpisującym się w wiele podobnych, które powstały w okresie 50. rocznicy wybuchu powstania, była nowela We mgle. To nie tylko apoteoza zrywu, ale jego mitologizacja. Jej fabuła osnuta została na onirycznych doznaniach dwóch gimnazjalistów, którzy podczas nocnej podróży koleją do wuja na wsi usłyszeli od przygodnego, starszego suchotniczego współpasażera opowieści o wydarzeniach, które miały miejsce w okolicy. Kiedy bohaterowie wysiadają z pociągu i podążają obok miejsc, o których słyszeli, zaczęli we mgle dostrzegać sceny z czasów powstania, m.in. orszak chłopów idących z kosami na sztorc. Ta halucynacyjno-mistyczna opowieść daje autorowi możliwość transpozycji grodgerowskiego widzenia powstania sprzed pół wieku i analogicznego co Orzeszkowa przeświadczenia, że miejsce jest w stanie chronić pamięć bohaterskich wydarzeń i przywracać je do życia. Doskonałym kontekstem dla tego utworu jest właśnie bój Artura Grottgera. Cytuję. Po bezsennie spędzonej nocy wpadli ze zmęczenia jakby w gorączkę, która potęgowała tę wewnętrzną rozterkę. Próbowali o tym rozmawiać, ale im nie szło. Jakieś niepojęte przerażenie napełniało las, powietrze i mgłę, której białawy, wydłużony obłok przesuwał się w poprzek drogi wzdłuż sosen. Nastała chwila zakrzepłej, trupej ciszy. A wtem z owej mglistej otoczy wychylił się oddział kosynierów. Szli chłopi w sukmanach z drągami osadzonymi sztorcem kos na ramionach. Przechodzili potem tuż na skraju lasu i niedaleko od sanek. Ale kroki ich lubo strudzone i ciężkie nie wydawały najmniejszego szelestu. Nie było słychać ni brzęku kos, ni gwaru rozmowy. W pierwszym szeregu szedł ksiądz w kapturze na głowie i z krzyżem w ręku. I on i ci, którzy ich wiódł, mieli głowy przechylone na piersi i przeciągali nie jak żołnierze w pochodzie, ale raczej tak, jak ludzie idą w procesji lub za pogrzebem. Zdawało się, że wcale nie widzą sanek i nie słyszą chrapiących koni, albowiem żaden nie odwrócił ku nim twarzy. I w tej obojętności, w tych pochylonych postaciach, w tym zaświatowym milczeniu było coś tak martwego, że patrzącym na nich chłopcom ani na chwilę nie powstawała w zlodowaciałych mózgach myśl, że to mogą być ludzie żywi, nie zaś widma zmarłych, którymi jakaś tajemnicza siła kazała wrócić na ziemię i iść przez śniegi w pośmiertnym zamyśleniu. Doszedłszy do granica Borku, naprzód kosynierza, a potem strzelcy zwrócili nagle pole i poczęli się oddalać, a zaraz stopniowo zacierać. Tuman gęstszy przy ziemi jął pokrywać od dołu ich postacie, tak, że wkrótce tylko ramiona i głowy widoczne były nad białawą topielą. Potem ostrza bagnetów i kosy zamajaczyły jak ciemniejsze kreski w odległym oparze, a wreszcie wzięła ich w siebie dal milcząca i śnieżna przestrzeń i pustka polna. Ostatnim wreszcie z twórców, w którego prozie odnaleźć można częste odwołania do powstania styczniowego, był Stefan Żeromski. Urodzony w 1864 roku, powstanie znał jedynie z opowieści, jak wielu bohaterów pozytywistycznych, wzrastał w jego tradycji i kulcie. Nie przeszkodziło mu to, by w pierwszym ze swoich utworów, który poruszał tę problematykę, zawrzeć krytyczny jego obraz. Nowela Rozljubią nas kruki i wrony, bo o niej mowa, powstała 3 dekady po powstaniu i była brutalnym zderzeniem się z nim. W rzeczywistości mogła być także odpowiedzią na opowiadanie Maciek w powstaniu Ignacego Sewera Maciejowskiego, który pokazywał chłopa polskiego jako urodzonego żołnierza, przyszłość narodu i jego siłę, co fałszowało prawdę historyczną. Jak zauważają badacze, w twórczości Żeromskiego rok 1863 występował na kilku płaszczyznach, między innymi jako utrwalone przeżycie osobiste, doświadczenia historyczne pokolenia czy punkt odniesienia dla późniejszych wydarzeń w dziejach narodu. W wielu powieściach pisarz umieszczał także drobne motywy związane ze zrywem, jak na przykład w Syzyfowych pracach, kiedy Marcin Borowicz, słuchając reduty Ordona, przypomina sobie nagle opowieść z dzieciństwa o powstańcu, który zatłuczony został nachajkami przez Moskali, a następnie pochowany w mogile pod Świerkiem. W tym, jak i w innych tekstach, wydarzenie to występuje zawsze jako zespół wartości moralnych i miara nieustępliwej walki o Polskę, co przyczyniło się do określenia pisarza przez Józefa Ujejskiego jako ostatniego Wajdeloty.
Wspomnianą nowelę cechuje specyficzny nastrój i koloryt, a także kreacja krajobrazu, niespotykane w innych tekstach. Pisarzowi doskonale udało się oddać poetykę codzienności. Już Juliusz Klejner w 1913 roku pisał, że główny bohater Szymon Winrych od razu zjawia się z piętnem bolesności i tragizmu, jak, cytuję, ostatni, który przy sprawie wytrwał. W jego kreacji nie ma niczego z grottgerowskich wizji powstania. Jeśli w tamtym przyroda współodczuwała tragedię klęski, tu jest obojętna, a nawet wroga ludziom. Jeśli tam powstańcy byli herosami, lekceważącymi śmierć, tu Winrych jest zniechęcony, obojętny, nie stawia oporu podczas schwytania go przez Rosjan. Zresztą odbywa się to bez słów, bez walki z jego strony. Choć gardzi wrogiem i podczas przesłuchania daje odczuć żołdakom swoją wyższość, to w obliczu śmierci wyrywa mu się ludzkie „nie zabijajcie”. Warto przypomnieć, że utwór ten o 15 lat wyprzedzał omówione wcześniej opowiadania Orzeszkowej, które zresztą powstały w kontrze do niego. Trudno bowiem odnaleźć w innej prozie tak turpistyczne i brutalne opisy, tak werystyczne relacje barbarzyństwa i sadyzmu. Na tym oparł Żeromski siłę oddziaływania tego tekstu, budując go także na zestawieniach przeciwieństw. Wielka śmierć i obojętność przyrody, zwłoki powstańca męczennika i trup konia, uczta wron i zdobycz chłopa. W utworze tym 3 sceny wyznaczają zatem główne motywy powstania. Po pierwsze, śmierć Winrycha i jego ostatnie rozmyślania. Cytuję: wszystko przełajdaczone, szepce Winrych, pogwizdując. Przegrane nie tylko do ostatniej nitki, ale do ostatniego westchnienia wolnego. Drugie, obraz wron dobijający się do czaszki Winrycha, cytuję, tej ostatniej fortecy polskiego powstania. Oraz 3, opis czynności chłopa nędzarza obdzierającego trupa i oskurwującego konia. Notabene scena z krukami i wronami była polemiką z krakowskimi konserwatystami. Inaczej niż Sewer Maurycy Zych, bo pod takim pseudonimem utwór się ukazał, maluje portret przedstawiciela najniższych warstw w społeczeństwie. Pod jego piórem przypomina on bardziej występujące w naturze pierwotne organizmy, które zajmują się utylizowaniem odpadków. Chłop staje się w takim ujęciu częścią przyrody, żyjącym na obrzeżach cywilizacji. Kieruje się bowiem własnymi zasadami, które dalekie są na przykład od nakazów religijnych. Modli się, ale nie za spokój duszy Winrycha, lecz aby zabezpieczyć się przed ewentualną jego zemstą z zagrobu. To, co znalazł przy zwłokach, uważa za dar niebios, a nie własność krewnych zmarłego. Zaś nakazany przez Kościół katolicki pochówek zastępuje zepchnięciem trupa do dołu kartoflanego. Znamienny cytat. Cytuję. Wyrzekłszy ostatni amen, już z błyskiem pożądliwości w oczach rzucił się przede wszystkim do kieszeni i zanadrza i począł szukać trzosa. Nic tam już nie znalazł. Obdarł wtedy trupa, sukmany, szmat zgrzebnych, zuł mu buty, zabrał nawet zabłocone onuczki, owinął tymi łachmanami część broni i szybko się oddalił. Po upływie godziny wrócił, aby zabrać resztę zdobyczy. Po południu zjawił się z kozikiem i zdjął skórę z konia zastrzelonego przez ułanów. Została tylko do usunięcia skóra na koniu jeszcze żywym. Chłopowina medytował, roztrząsał sprawę i rozpatrywał ją z rozmaitych punktów. Mógłby zdechlaka zarżnąć kozikiem i załatwić całą sprawę za jednym zamachem, ale nie chciało mu się paprać moralnie i fizycznie. Z drugiej strony bał się nie na żarty, aby ktoś w nocy nie zakradł się cichaczem, nie zatłukł szkapy i skóry z niej nie ściągnął. Natomiast odmienny charakter ma inna z nowel pod tytułem Echa leśne, napisana z odleglejszej perspektywy w przededniu rewolucji 1905 roku. O ile w poprzednim utworze pisarz wprowadzał czytelnika w sam środek akcji, o tyle w tym ukazywał wspomnienia uczestników z dystansu. Echa są także obrazem ludzi kierujących się serwilizmem, jak w postaci generała Rozłuckiego, który wydał wyrok śmierci własnego bratanka Rymwida, i idealizmem, jaki ten ostatni się cechował, polecając stryjowi w testamencie następujący nakaz. Rozkazuję przed śmiercią, i to jest moja niewzruszona ostatnia wola, aby mój 6-letni syn Piotr był wychowywany jak Polak, taki sam jak ja. Rozkazuję, żeby go uczyć, choćby to było przeciwne sumieniu wychowawcy, jakiego ojciec zrobił. Wszystko aż do samego końca. Rozkazuję mu głosem głuchym, żeby pracował dla swojej ojczyzny i żeby, jeśli zajdzie potrzeba, umierał dla niej bez jednego drgnięcia strachu, bez jednego westchnienia żalu, tak samo jak ja. No i wszystko. Przedstawione utwory to drobny wybór najważniejszych z tekstów, w których ukazane zostały epizody powstańcze i w których autorzy podejmowali próbę rozliczenia się z tym najskrwawszym ze zrywów. Ale od razu zaznaczyć należy, że istnieje olbrzymia ilość tekstów poruszających te zagadnienia, które wyszły spod pióra autorów minorum gentium. Ich popularność i poczytność była niekiedy zdecydowanie większa niż
tych dzieł zaliczanych dziś do kanonu literackiego. W całym szeregu przypomnę choćby nazwisko Marii Rodziewiczówny, której powieść Pożary i zgliszcza ukazała się jeszcze niedawno jako e-book. Ona sama, zresztą rówieśnica Żeromskiego, była ofiarą powstania. Jej rodzice bowiem za pomoc udzieloną walczącym stracili rodowy majątek w Wołkowyskim i wywiezieni zostali na Syberię. Ona wraz z rodzeństwem, odłączona od rodziców, została oddana na wychowanie krewnym. Ponownie zobaczyła ich dopiero po 8 latach. Motywy powstańcze w literaturze odnaleźć można także u tak nieoczekiwanych autorów jak Stanisław Przybyszewski. W nieznanym zupełnie tekście Klucz do torby z 1927 roku stworzył on własny, rodzinny mit powstańczy, który jakoby przekazać miała mu matka. Była nią opisana historia stryja męczennika Józefa Grąbczewskiego, który nie wydał Moskalom tajemnic organizacji, bohatersko walczył z kilkunastoma żołnierzami, którzy chcieli go pojmać, oraz poniósł śmierci w męczarniach zasypany żywcem przez psychopatycznego Moskala. Utwór ten zakończył w sobie charakterystyczny sposób. Cytuję. Jeszcze tej samej nocy dowiedział się Jan Grąbczewski, jaką straszną bohaterską śmiercią poniósł brat jego Józef. A Wasyl Dańczenko, który zmysły postradał, walił się pięściami w piersi, padał na ziemię, bił w pokłony, zrywał się, płakał, wył, a Jan siedział skamieniały z bólu przy ognisku, a szatan siedział na sierpie miesiąca i machał ręką na tę biedne tragedyjkę ludzką. Na zakończenie raz jeszcze odwołam się do fragmentu noweli Orzeszkowej, cytowanej już wielokrotnie, w którym pisała ona, cytuję, są na ziemi bohaterzy wieńczeni i niewieńczeni, mający pomniki i ich nie mający. Niewątpliwie najliczniejsi wśród nich są styczniowi insurgenci, których pełnej listy nigdy już zapewne nie poznamy, a o których pamięć pozostanie przede wszystkim w literaturze i sztuce pięknego wieku. Dziękuję.